Michał Biegański, Człowiek Kamera. Bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem. Szybciutko, wiesz co, jako że jesteś znacznie bardziej rozpoznawalny za granicą niż w Polsce, chciałbym zrobić ukłon w stronę naszych polskich widzów, którzy stanowią przytłaczającą większość widzów tego programu. I zacząć troszeczkę od Twojej bardzo krótkiej historii, Twojego króciuteńkiego CV, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Chyba najprostszym słowem, żeby Cię opisać, jest reżyser, tak? Także scenarzysta. Wiesz co, jakbym taką profesję jedną miał wybrać. Tak, wydaje mi się, że w tej chwili idę bardziej w stronę reżyserki niż odchodzę jakby od tych aspektów, od których zaczynają właściwie przygodę z filmem, czyli od eksperymentów z montażem, z postprodukcją, operowaniem, filmowaniem, na rzecz właśnie opowiadania historii, znaczy kreowania najpierw konkretnych treatmentów i przekładania to później po prostu na planie filmowym. Lubię generalnie coś planować i coś tworzyć, coś kreować. Najpierw był Piotrków, potem Łódź i studia związane z filmem. Co to konkretnie było? Filmoznawstwo. To były takie typowe studia, teoria, historia filmu, naprawdę dużo obrazów, oglądania obrazów. Od początku kinematografii aż do współczesności, jakby cały przesiew kinematografii, to wszystko jakby wyczuliło mnie na to, co już było i dlatego staram się tworzyć coś zupełnie też nowego, ewentualnie zmodyfikowanego. Znaczy, nigdy chyba człowiek już nie stworzy nic nowego, ale zawsze można dodać do tego, co już było, odrobinę przypraw. Wiesz co, jesteś jakby kojarzony z bycia samotnikiem, z jakiejś tam pewnej niechęci do kolaboracji, chociaż nie da się ukryć, że we współpracę chodzisz, ale to są, jeżeli już to są współprace w bardzo kameralnym, bardzo wyselekcjonowanym gronie. Powiedz mi, z czego wynika jakaś taka niechęć do działań zespołowych? Nie wiem, czy niechęć to jest dobre słowo. Wiesz co, właśnie przytrafiłeś z tym pytaniem, bo w tej chwili przyszły duże zmiany. To znaczy dużo bardziej się otwieram na ludzi, jeśli chodzi o współpracę, bo brakuje mi po prostu rąk do działania. Może to był jakiś etap, jakiś taki aspekt mnie, który nie chciał się ujawnić i może nie chciałem się pokazać jakby innym ludziom od kuchni troszeczkę, ale ten etap braku zaufania też do drugiej osoby, wydaje mi się, że już mija i w tej chwili staram się dobierać jak najwięcej ludzi właśnie do operatorki, do montażu, do przygotowań preprodukcyjnych, a całość reżyserki i kreowania planowania klipu zostawiam sobie, więc... Half Moon Run, jeden chyba z najbardziej znanych Twoich klipów i przeciekawy, jest strasznie fajnie zrealizowany. Świetny dobór jakby obrazu pod muzykę. Chcesz coś opowiedzieć o jego francuskiej premierze? Znaczy to nie była premiera, wiesz, to było... To ja wiem, no tak, premiera jest w internecie, nie? Tak, premiera jest przeważnie w internecie. I to jest jakby najlepszy sposób do dotarcia do ludzi, tak, w tej chwili. Jasne, i to jest sposób, że jakby jesteś znany bardziej za granicą, a dowodem tego jest właśnie to co Cię zapytałem. Wiesz, generalnie pewne klipy, które są realizowane dla zagranicznych artystów, artystów z UK, czy z Kanady, czy ze Szwecji, one mają większą szansę na wypłynięcie po prostu na jakieś takie głębsze wody, czy właściwie na wypłynięcie poza internet. To jest taki malutki wirus, któremu rosną po prostu wyświetlenia i dociera do tych konkretnych osób, którzy po prostu przysyłają maile i proponują mi, słuchaj, no podoba mi się Twój klip, jestem kuratorem, czy tam animatorem kultury, czy konkretnie organizuję festiwal ten i ten, chciałbym go pokazać. No i jasne, że tak. A chciałbyś mi powiedzieć na przykład, ile zajęła praca nad Half Moon Run? Czego to wymagało? Czy to jest, wiesz, czy to są wielomiesięczne? To ja troszeczkę znam Twoją pracę od kuchni, tak troszeczkę, a bym chciał wybebeszyć to teraz na przykład. Wiesz, generalnie każdy klip jest zupełnie innym światem. Zupełnie inaczej się podchodzi do organizacji tego klipu. Klip Half Moon Run powstał jakieś 2 miesiące. Znaczy koncepcja do niego była już napisana spory czas wcześniej, bo ona siedziała gdzieś tam u mnie na komputerze od blisko roku chyba. Ja ją pierwotnie napisałem do jednej z polskich wokalistek, jednak oni...
Tak. I no, współpraca się po prostu nie ułożyła. Byliśmy na bardzo dobrym torze, ale jednak to wszystko jakoś tam zgasło, ucichło. Po prostu ogień, ten cały ogień zgasł. Przez przypadek gdzieś w internecie posłuchałem Half Moon Run. Stwierdziłem, że po prostu no, zaryzykuję, wyślę im to. Nie odzwali się 2 tygodnie. Po 2 tygodniach czy 3 wyrazili aprobatę. No, rozmowy się po prostu potoczyły dalej. I to jest jeden z tych klipów, które pomimo to, że powstawały bardzo długo, bo to chyba generalnie jeden z takich czasochłonnych to też po pierwsze klipów, ten wkład pracy się jednak opłacił. To znaczy sam etap zdjęć wyglądał następująco. Kiedy modelka miała czas, kiedy ja miałem czas, akurat w tym samym momencie, no, po prostu spotykaliśmy się, jechaliśmy do lasu, miałem wypisane kilka ujęć, które chcę zrealizować. Bez presji, na luzie, naturalnie. To było najzwyczajniej w świecie życia. Taka historyjka, spotyka się 2 ludzi w Krakowie. Jednym z tych ludzi jest Michał Biegański, drugim tym człowiekiem jest Adna. Co skłoniło Michała, żeby przyjechał do Krakowa? Bo Michał był tu wcześniej. No i właśnie, to jest taki etap dorastania troszeczkę. To znaczy, mi się bardzo dobrze tworzyło w domu rodzinnym. Miałem spokój, blisko naturę, więc byłem odseparowany od tej szybkości całego świata, od ruchu, który może, ale nie musi jakby dekoncentrować. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej spokojne miasto dla rozwoju jakby takiej kreatywnej myśli, wolności. To by chodziło na przykład o jakiś też kontakt z jakąś... Głównie mi chodziło właśnie o otwarcie się na większą ilość osób, poznanie powiedzmy ludzi, może nie z branży, ale po prostu poznanie większej ilości osób, która byłaby mi w stanie też pomóc. Więc w Krakowie szukam, a czy znajdę, nie wiem. No, to tego Może Kraków jest tylko dla mnie jakąś jedną z przystani. Wydaje mi się, że tak. Jedną z tych osób, których ty znalazłeś, prawda, to jest właśnie Adna. Ona cię znalazła w zasadzie tutaj, a nie ty ją. Znaczy nie można powiedzieć, że znalazła, bo generalnie ona... Właśnie jak wygląda twoja współpraca? Jak to się zaczęło? Tak, do tego jak to wygląda? Generalnie moja praca polega na wysyłaniu treatmentów do wytwórni, do samych muzyków. No i najzwyczajniej w świecie mój treatment podpasował wytwórni Adny, czyli zaprosili mnie do współpracy. Jakby to były 3 klipy realizowane kompleksowo w 5 dni. Adna przyleciała ze Szwecji do nas. Michał Pracocholik Biegański? Tak, troszkę zdarza mi się, po prostu mam takie momenty, mam momenty 2-tygodniowe, ale są później momenty 2-tygodniowego odpoczynku albo tygodniowego, ale rzeczywiście nie szybko, nie wolno później wracam, znaczy szybko wracam do swoich trybików pracy. Również z kuluarów i branżowych plotek wiem, że przychodziłeś niedawno, mam nadzieję, że już z niego wyszedłeś, o czym będzie świadczyć nadchodząca produkcja, kryzys twórczy. Przyszło ci na myśl nawet, śmiejesz się teraz, nie? To znaczy, że jesteś do tego zdystansowany, nie? Ale wiesz, jakby chyba żadnemu artyście nie jest to obce, nie? Chęć rzucenia tego wszystkiego, wiesz. Bo nie mogę bez tego żyć, nadzwyczajnie w świecie to jest dla mnie narkotyk. Wiesz, generalnie film, obraz, czy rzeczywistość iluzoryczna, nie ta tutaj, jest dla mnie jakby, ona jest już od początku życia, ponieważ pierwszym moim wspomnieniem, pierwszym moim świadomym w ogóle widziadłem był obraz telewizora i film King Size. I czy chciałem się od tego świadomie odłączyć, czy nie? A chciałem. Ale zaraz potem po prostu zapełniła mi się skrzynka i jest naprawdę dużo propozycji w tej chwili. Nie mogę od tego uciec. Nie chcę. Dzięki. Dzięki, jesteśmy. Mamy.